To chyba stanie się już niedługo moją rutyną, że Cię witamy w samochodzie. Więc witajcie, mam na imię Martyna. Mieszkam w Korei od 8 miesięcy i wybieramy się właśnie na wycieczkę. Zaczynamy najpierw od restauracji, bo jeszcze nie jedliśmy obiadu. Wybieramy się dzisiaj do restauracji z Galbi. It can be latte. Ta restauracja musi być naprawdę popularna. Wiecie, ile tu jest ludzi, ile samochodów? I niby tylko oni przyjechali do restauracji. Wow. Jestem w szoku. Elia? Zjedliśmy, zapłaciliśmy za całość 54 000. Zostawię Wam informację w przeliczeniu, ile za to wyszło na polskie. A teraz jedziemy do Pongpa. To jest nazwa festiwalu, na który zmierzamy. Spięłam włosy, bo już mnie zaczęły denerwować, a właśnie idziemy na ten festiwal. Jest nawet kawałek drogi od nas, więc jesteśmy trochę zdziwieni, no ale idziemy. Mam nadzieję, że nie skończy się, zanim dojdziemy, jak to z naszym szczęściem bywa. Couple. Jesteśmy na targu. No taki, jak na razie tu pełno jedzenia, jakichś tanich rzeczy, które można sobie zakupić. Muzyka, całkiem głośno, sporo. O, kokos do wypicia nawet jak się znajdzie. Wow. I jest sporo ludzi. Elia. Oh yeah! No i wracamy do domu. Fajnie było, dużo jedzenia, dużo różnych pierdół rzeczy, koncerty były także. No ale czas już wracać, mam jeszcze około 1,5 godziny powrotu do domu, więc się śpieszymy. Jutro mąż normalnie do pracy, młody do żłobka, a ja muszę ogarnąć wycie. No to co, do zobaczenia albo jutro, albo w jakiś inny dzień. W poniedziałek właśnie jadę do Daiso, ale to będzie raczej Wy już widzieliście to prawdopodobnie, bo zaczęłam nową serię na moim kanale. Odnośnik w którym z tych rogów dostaniecie, więc zapraszam, bo teraz czas na wypożyczenie roweru. Do New Brand, bo kupuję tutaj te kasztany dla Eliasza, ale widzę, że nie ma. Chyba się skończyły, czy co? No nic.
Zmęczona jestem trochę, ale ja wracam do domu, wypiję kawkę, może się trochę rozbudzę, no i czas sprzątania, bo mam trochę bałaganu. Oczywiście przez weekend się nazbierało, bo nie było czasu na sprzątanie. Jak widzieliście, byliśmy wczoraj gdzieś. Wracam inną drogą, jedziemy przez park, w którym często bywam. Często bywałam, mogłabym powiedzieć, bo ostatnio tak już nie za bardzo. Nie chodzimy po męża, mąż ostatnio jeździ samochodem. W parkach tego typu najczęściej też można zobaczyć maszyny do ćwiczeń, takie jak te na zewnątrz, oraz tutaj mamy korty tenisowe, 2. Ale jakoś nie widuję ludzi korzystających z nich. Miałam do sklepu wybrać się jutro, ale zapomniałam, że nie mamy pasty gochujang, bo robię dzisiaj kimchi jjigae. Dla mnie i dla męża, dla Eliasza będzie coś innego, bo nie może jeść pikantnych rzeczy. I teraz idę najpierw wyrzucić śmieci i muszę iść do Hanamaty. Tak, więc wybieram się. U nas śmietniki wyglądają w taki sposób. Wszystko musimy segregować. Tutaj jest... To jest w kuchni, resztki kuchenne. Naciskamy takie coś. Otwiera się. I jak widzicie, wsypuje się tu rzeczy. Takie samo, także mamy do normalnych śmieci, do kartonów, do plastików typu wszystko i nic, jakieś papierki, inne plastikowe rzeczy. W zależności od miasta, w którym mieszkamy, system segregowania jest inny, inaczej to wygląda. Tutaj mamy właśnie specjalne wiaty, które widzieliście przed chwilą. Ale na przykład jak mieszkałam w Mokpo, wyrzucaliśmy śmieci przed budynkiem. Bez wiaty, bez jakichś pojemników, bez niczego. Po prostu zostawiało się worki i ktoś przyjeżdżał po te śmieci do nas. No, czyli wiecie, jak mniejsze miasto, mniejsza infrastruktura, mniej rozwinięte miasto, wyrzuca się po prostu przed budynkiem i się nie certoli. Tu właśnie przyjechał śmieciarka do wyrzucenia śmieci. Ma specjalny dźwig, który podnosi śmieci. O, tak, teraz widzicie. Mój syn uwielbia oglądać. O, tutaj macie wybór pasty gochujang. Ja zawsze mam problem z wyborem. Nie jestem 100% pewna, ale kupię mniejszy rozmiar. Tak żałuję, że w Hanamaty nie mają tego owsianego mleka, którego najczęściej piję. Co mnie trochę denerwuje, bo zawsze trzeba jechać. Muszę kupić zawsze w tym Homeplace, a od kiedy jeżdżę rowerem, to żadne miejsca i nigdy nie mogę kupić tyle tego mleka, żeby mi wystarczyło i zawsze mam z tym wielki problem. No wiecie co? Tak się zastanawiam, za co ja zapłaciłam tyle. Kupiłam kwiatki piękne do wazonika, cebulę i kupiłam i tą pastę gochujang, którą wam pokazałam. No i zapłaciłam już prawie 16 000. I tak się zastanawiam, gdzie. Czemu ja tyle wydałam? Te kwiaty tyle kosztowały? Cebula 3800. Ale prawda, nie wiem ile, nie pamiętam ile gochujang poszło. I kwiaty. Tam była cena 3000. O, ale te widocznie były...
Wracamy teraz do domu. Poznałam dzisiaj mamę, która jest Koreanką, ale bardzo dobrze mówi po angielsku. Uczyła angielskiego. Teraz się opiekuje swoją córką. Jak mówi, tak samo energetyczne dziecko jak moje, więc się razem dzieciaki dogadywały. Można było trochę porozmawiać w końcu z kimś więcej niż nie tylko z mężem. No ale takie są uroki życia na obczyźnie i tym bardziej, kiedy się nie zna języka tak dobrze, aby prowadzić normalną konwersację. Czy jest to ciężkie? Jest bardzo ciężkie. I jeżeli ktoś by się decydował mieszkać za granicą, gdzie no nie mówi się w tym języku, to trzeba się przygotować na to i trzeba przemyśleć pewne sprawy. Wybieram się właśnie na spacer z maluszkiem. Raczej idę najpierw po niego do żłobka, a potem idziemy na spacer i nawet odstrzeliłam się. Mam makijaż na twarzy i moja stylóweczka na dzisiaj to lumpex tak naprawdę i to jeszcze z Polski. Szykuje się niedługo vlog, taki vlog z zakupów w lumpeksie koreańskim i pokażę Wam, jakie ciuszki zakupiłam tam. A tutaj koszula męska z lumpeksu. Nawet chyba została ona zakupiona dla mojego brata, ale podwędziłam z jego szafy. Spódnica czarna także zakupiona w lumpeksie. Spódnica w ogóle była troszkę przydłużawa. I jak Wam się podoba? Do tego będą konwersy. Ostatnio prawie w ogóle nie padało i widać, że rzeczka wysycha. Ale też widać... Widzicie? Ścinali krzewy. Udrożniali nurt rzeki. Poszłam po mało latach. Nauczycielka już powiedziała, że Eliasz śpi bardzo dobrze w żłobku, więc oddała mi Pucia, bo miał książeczkę, żeby się chłopak przyzwyczaił. No i jutro mają piknik, więc jakieś smakołyki muszę mu przygotować do zjedzenia. Właśnie nie pomyślałam, że muszę jakieś banany czy coś tym podobnego, bo Eliasz tylko banany z owoców je. No to trzeba pomyśleć. A kończąc topik, który już zaczęłam 2 dni temu, to zauważyłam, że tutaj w Sejong, bo w Mokpo za to tego nie widziałam, ludzie często zostawiają jakieś rzeczy, po nie nie wracają. Na przykład mamy tutaj te mostki, które przechodzą z jednej strony rzeki na drugą i zauważyłam, że tam po prostu jest składowisko na przykład jakichś rowerów, Shinshika to są hulajnogi, a nawet całkiem nowe. Dlatego się zastanawiałam, z jakiego powodu to się dzieje i czemu ludzie czy zapominają je, czy specjalnie je zostawiam. Wiem, że rzeczy, produkty wysokogabarytowe, na pewno wywózka takich rzeczy jest płatna. Czyli jeżeli chcemy jakieś szafy, stoły i tym podobne rzeczy, normalnie wykupuje się taką naklejkę, która umożliwia wywózkę tych rzeczy. Tutaj jest budynek urzędu, który widzieliście w jednym z moich pierwszych vlogów. Myślę, że to był drugi, jak dobrze pamiętam. Podlinkuję Wam po prawej stronie w górnym rogu, więc możecie zawsze sobie obejrzeć. Ktoś ewidentnie dba o wygląd naszej community center. Jak widzicie, pełno kwiatów jeszcze o tej porze.
informacje, co się znajduje w urzędzie i więcej kwiatów. Jest tu także Orinnicip, czyli żłobek dla dzieci. I widok na miasto z góry. Kiedy mówiłam o miejscu, gdzie są składowane te różne rzeczy, to właśnie w tym miejscu. A my wracamy do domu. Już czas powoli na kolację i na sen. Do usłyszenia. Może jutro, może w inny dzień, ale na pewno coś nagram jeszcze. A jeżeli nie uda mi się nic już dograć, to życzę Wam udanego weekendu, w zależności kiedy to oglądacie. I zapraszam do subskrypcji, polajkowania i jeżeli macie jakieś pytanie, zostawcie komentarz, a może raz uda mi się zrobić Q&A. Jeżeli macie pytania o rodzinę, o życie w Korei, jak mi tutaj jest, jak się układa, dajcie znać. Wear mask, free, 9th floor, don't wear stairs, 12 is left. You need to take this. Przyjechaliśmy dzisiaj do najwyższej wieży widokowej w Sześciu i mamy windę. Jak widzicie dookoła się okręcam. Wow. Ale brudne szyby. Wow. 어디 갈까? We will go here. Looking like this. But this is what is this building? I think this village. Patrzcie, to jest ten budynek rządowy, o którym już wcześniej Wam pokazałam na filmikach i można tu wejść i normalnie po dachu się chodzi przez całą tą długość budynku. A to jest tutaj. O. Wow, jestem w szoku. Mój mąż wytłumaczył mi, że ten budynek rządowy, który jest pokazany tutaj i mamy też tam, znajduje się w księdze rekordów Guinnessa, ponieważ długość tego dachu, po którym można chodzić, to jest całe 3,5 km, 3,6 km. A stąd 340 kilometrów do Jeju. Powoli będziemy uciekać. Myślałam, że to miejsce jest nie takie ciekawe, ale przez to, że pokazuje tutaj sporo fajnych miejsc, które są w Sejong i nadal których jeszcze nie widzieliśmy, dlatego myślę, że fajnie, że tutaj przyszliśmy i mamy parę fajnych miejsc, do których byśmy chcieli pójść. No i zabrać Was ze sobą. Dobra, myślę, że tym razem już mogę się z Wami ostatecznie pożegnać w tym tygodniu. Do usłyszenia. Widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że już niedługo.